Plan ogólny to nowy dokument planistyczny, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z tą jedną istotną zmianą, że będzie to akt prawa miejscowego, a więc dokument prawnie obowiązujący. Gminy mają czas na uchwalenie planów ogólnych do 30 czerwca 2026 roku. Po tej dacie, jeśli nie uchwalą planu ogólnego, nie będą mogły uchwalać miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ani wydawać WZ-ek. Plan dla inwestorów stanowi podstawowy filtr inwestycyjny pozwalający w szybki sposób oszacować chłonność deweloperską danej działki oraz jej przeznaczenie. Plan ogólny nie zastępuje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie będzie można na jego podstawie ubiegać się o wydanie pozwolenia na budowę. Plan też operuje na wyższym poziomie stref, nie schodzi do poziomu działek budowlanych, nie określa proporcji funkcji na tych działkach, nie wyznacza linii zabudowy, ani nie określa współczynników parkingowych. Te kwestie nadal są regulowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Plan też nie jest strategią rozwoju Warszawy, taka strategia dopiero w mieście powstaje, jeszcze nie została opublikowana, oraz nie wyznacza kierunków rozwoju transportu szynowego, w tym choćby metra. Plan dzieli Warszawę na ponad 16 000 stref planistycznych. Dla każdej z tych stref określa jej profil funkcjonalny i tutaj plan jest dosyć elastyczny w tym względzie, to znaczy dla każdej stref tych potencjalnych funkcji wyznaczono całkiem sporo. Dla każdej ze stref plan określa jej profil funkcjonalny i trzeba przyznać, że jest tutaj plan dosyć elastyczny pod tym względem, oraz podstawowe parametry zabudowy, w tym maksymalną intensywność zabudowy, powierzchnię zabudowy, wysokość oraz minimalną powierzchnię biologicznie czynną. Plan definiuje też nowe kategorie obszarów, w tym obszar uzupełnienia zabudowy, gdzie wciąż możliwe będzie uzyskanie WZ-ki, przy czym WZ-ki, które uprawomocnią się po 30 czerwca przyszłego roku, będą musiały być zgodne z planem ogólnym. Plan definiuje także obszar zabudowy śródmiejskiej, wbrew swojej nazwie nie ogranicza się ona tylko do śródmieścia, ale obejmuje też inne dzielnice, tam gdzie istnieje historyczna, gęsta zabudowa i w tej strefie, analogicznie do tego, co było określone w studium, można budować nieco gęściej i nieco wyżej, z uwagi na mniej rygorystyczne normy dotyczące przesłaniania czy minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej. Plan wyznacza też kilka obszarów jako te, które wymagają przekształceń funkcjonalno-przestrzennych. Są to obszary, dla których nie obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania, a których miasto nie włączyło do obszaru uzupełnienia zabudowy, chcąc zabudować je w sposób kompleksowy, to znaczy na podstawie miejscowego planu, który wymaga znacznie głębszych analiz planistycznych niż w przypadku WZ-ki. Plan ogólny dość elastycznie podchodzi do lokalizacji funkcji biurowej, to znaczy katalog stref, w którym tego typu zabudowa, więc zabudowa usługowa jest wyłączona, jest dosyć wąski. Tak naprawdę nie będzie można wybudować biurowców na terenach zielonych, terenach rolniczych, na cmentarzach, a w zasadzie we wszystkich innych strefach jakaś forma funkcji usługowej jest zazwyczaj dopuszczona, co nie oznacza oczywiście, że tam budować się opłaca. Największy potencjał do budowy biur leży w strefie usługowej, ale równie wysoki potencjał jest także w strefie wielofunkcyjnej zabudową mieszkaniową, w szczególności w centralnych obszarach miasta. Pewien potencjał istnieje także na terenach przemysłowych, czy też terenach handlu wielkopowierzchniowego, jednak z uwagi na ich z reguły dość peryferyjną lokalizację oraz ograniczenia wysokości zabudowy jest to pewnie mniej opłacalne. Istotną zmianą, którą wprowadza plan ogólny, jest to, że zabudowa wysokościowa, czyli taka powyżej 55 metrów wysokości, będzie mogła powstać tylko i wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli nie będzie można wybudować wieżowca na WZ-ce. Plan wyznacza też lokalizację dominant wysokościowych. Jest to głównie centrum miasta, ale także poza centrum kilka takich dominant się pojawia, w tym na Marymoncie, na Czerniakowie czy na Woli. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że plan jest dosyć zachowawczy, on bardziej inwentaryzuje obecny stan zabudowy czy planistyki, aniżeli wybiega daleko w przyszłość. Nie ma wciąż strategii rozwoju miasta, więc potencjalnie te dwa dokumenty mogą być ze sobą niespójne, oraz plan pomija ważne z punktu widzenia Warszawy obszary, co do których wiadomo, że one będą się w przyszłości rozwijać, takie jak chociażby lotnisko Chopina czy teren Huty.
To, co w większym stopniu wpłynie na rozwój rynku biurowego niż plan ogólny, to rozwój infrastruktury transportowej, przede wszystkim transportu szynowego i metra. Warszawa planuje łącznie 5 linii metra, przy czym do 2050 roku chce wybudować linie M3 i M4. Można powiedzieć, że do tego czasu niewiele pozostanie w Warszawie ważnych, kluczowych skrzyżowań, które nie będą obsługiwane przez metro. Metro zwiększa dostępność transportową, a dostępność transportowa, jak pokazują nasze analizy, jest silnie skorelowana z wysokością osiągalnego czynszu biurowego. Można powiedzieć, że im krótszy średni czas dojazdu, tym wyższy czynsz. My ten czas dojazdu zdefiniowaliśmy jako średni czas, który przeciętny warszawiak potrzebuje, aby środkami komunikacji miejskiej dojechać do danego biurowca. Korelacja tych dwóch zmiennych, czyli tego średniego czasu dojazdu i czynszów biurowych, jest bardzo wysoka, na poziomie 65%. My obliczyliśmy swoistą premię za dostępność. Ona wynosi w Warszawie 39 eurocentów, to znaczy każda minuta średniego czasu dojazdu więcej oznacza, że teoretycznie czynsz osiągnięty w biurowcu będzie o 39 eurocentów niższy niż identycznego biurowca, ale zlokalizowanego nieco lepiej. Obecnie przeciętnemu warszawiakowi dojazd komunikacją miejską do biura zajmuje niecałe 38,5 minuty, przy czym te najlepiej zlokalizowane budynki, czyli te, które znajdują się w pobliżu przecięcia linii metra M1 i M2 w Śródmieściu, osiągają wartości nawet poniżej 28 minut. Do 2050 roku, kiedy miasto planuje ukończenie linii M3 i M4, ten średni czas dojazdu skróci się o 2 minuty. To może nie jest bardzo imponująca liczba, ale pamiętajmy, że mówimy tutaj o średniej dla całej Warszawy. Indywidualne podróże skrócą się znacznie bardziej, na przykład jadąc z Wilanowa na Rondo Daszyńskiego, średni czas dojazdu skróci się o 14 minut. Gdzie więc powstaną nowe hotspoty biurowe? Tam, gdzie metro, czy też zwiększona dostępność transportowa spotka się z właściwą planistyką. My spojrzeliśmy, które regiony miasta dzięki nowym liniom metra, nowym stacjom metra zyskają na tej dostępności i które awansują do takiej strefy, którą my nazywamy strefą optymalnej dostępności, czy też strefą prime'ową, gdzie najlepiej jest lokalizować budynki biurowe. I ta strefa do 2050 roku znacznie się powiększy dzięki inwestycjom transportowym. Powstaną nowe hotspoty transportowe, także poza centrum miasta. Warto tutaj w tym kontekście chociażby wymienić rejon Marymontu, Czerniakowa, Stadionu Narodowego, czy też szerzej Pragi w okolicach Dworca Wschodniego, czy też rejon Żwirki i Wigury, gdzie linia M3 przetnie się z linią M4, a już dziś jeździ tam kolejka SKM w stronę lotniska. Plan ogólny nie będzie game changerem dla rynku biurowego, głównie z uwagi na to, że w mocy pozostają ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dzisiaj Warszawa jest takimi planami pokryta w około połowie, a centrum miasta w jeszcze większym stopniu, więc dla tych rejonów nie zmieni się w zasadzie nic. To, co się zmieni, to to, że nowe WZ-ki będą musiały być z planem zgodne, jeżeli zostaną wydane po 30 czerwca przyszłego roku. Dla inwestorów, deweloperów oznacza to nieco większą przewidywalność i mniejszą dowolność w wydawaniu tych WZ-ek, natomiast plan ogólny może oznaczać też niższą efektywność zabudowy, głównie z uwagi na dosyć restrykcyjne zapisy dotyczące minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Ale to nie plan ogólny będzie kształtował geografię rynku biurowego w Warszawie, to nowe metro, nowa infrastruktura szynowa, zwiększająca dostępność będzie tym game changerem długoterminowo. Wobec tego inwestorzy, deweloperzy powinni przyjąć strategię Metro First. W 2050 roku nie będziemy już pewnie mówić o premii za metro, tylko raczej o karze za jego brak. Warto także postawić na mixed use, szczególnie poza centrum miasta. Plan ogólny jest dość elastyczny pod tym względem funkcji, które są dopuszczone w poszczególnych strefach. Można wręcz powiedzieć, że promuje zabudowę wielofunkcyjną, więc warto postawić na mixed use w tych lokalizacjach, gdzie istnieje dosyć duża elastyczność planistyczna i w których jest to uzasadnione rynkowo.